Pokój Wam, kochani. Dzisiaj temat trochę z innej beczki. Chciałbym zacząć odczarowywać pewne dziwolągi z chrześcijańskiej czy katolickiej filozofii. Rzeczy, które są zupełnie niespójne, nielogiczne i tak naprawdę robią bardzo zły PR tej filozofii, tej religii. I tak naprawdę tylko i wyłącznie nakręcają czy to ateistów, czy innowierców, którzy po prostu czytają tą filozofię, chcieliby zrozumieć, chcieliby zaakceptować, a tutaj pach, niestety katolicka filozofia jest wewnętrznie sprzeczna i taki klopsik chrześcijanie niekoniecznie chcą to przyznawać. Konkretnie chciałbym się zająć taką dosyć ciekawą rzeczą, bo nawet Peterson, którego skończyłem właśnie czytać, co mnie zdziwiło, nie rozumie tak prostej rzeczy, którą się właśnie chcę zająć. Mianowicie tym, że Bóg, rozumiany tak jak jest w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie, to jest ta sama tradycja tak naprawdę, że ten Bóg jest okrutny, jest niesamowicie okrutny. I w jaki sposób jest to możliwe, że jednocześnie jest miłosierny? Chciałbym Wam nakreślić ten temat dokładniej. Dlaczego nie jest to takie głupie, jakby się wydawało, jak to często ludzie podchodzą do tego tematu i dlaczego nie ma w tym sprzeczności. Czego oczywiście raczej nie znajdziecie w chrześcijańskiej czy katolickiej narracji. Więc żeby odnieść się do tego okrucieństwa przede wszystkim, myślę, że trzeba wrócić do samych początków tej religii, żeby zobaczyć tak naprawdę skąd to się wzięło i jak należy przede wszystkim to rozumieć. Wydaje mi się, że przede wszystkim największą przełomowością, powiedzmy ze 3, 4 czy więcej tysięcy nawet lat temu, przełomowością tak naprawdę tego jedynego Boga było to, że przeniesiono odpowiedzialność. Że taki bardziej pierwotny człowiek, czy nawet wielu ludzi we współczesności ma tendencję do tego, żeby zawsze musieć kogoś obwinić za problemy, które się dzieją w ich życiu. A zatem przeniesienie tej winy na Boga tak naprawdę powodowało większą korzyść, ponieważ człowiek już nie mógł się mścić na innych ludziach, tylko miał tego Boga, który jest wielki, wszechmogący i wręcz niewidzialny i wszystko wiedzący. A zatem nie mógł działać w tak pochopny sposób jak kiedyś. Dyscyplinowało to. Również skłaniało do tego, żeby się zastanowić, co robić. Tak? To przede wszystkim chodzi też o to, że człowiek działający w takim, że tak powiem, prymitywnym amoku często nie jest w stanie zauważyć, że tak naprawdę jeżeli coś mu się wydaje niesprawiedliwe, że coś go krzywdzi, że coś go boli, nie zauważa tego, że czasami sam jest sobie winien. Tak? Nawet wielu ludzi we współczesności tego nie rozumie, a co dopiero ludzie 3-4 tysiące lat temu, prawda? A zatem Bóg tak naprawdę należy, tutaj użyję górnolotnego słowa takiego bardzo współczesnego, aksjomat. Oczywiście oni nie rozumieli tego w ten sposób, ale żeby prawidłowo rozumieć ideę jedynego Boga, takiego jakiego mamy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie, trzeba zrozumieć, że przede wszystkim Bóg jest przede wszystkim aksjomatem. Wszystko, czego nie rozumiem, wszystko, czego nie widzę, wszystko, czego nie jestem w stanie bezpośrednio udowodnić, to jest Bóg. Wszystko wrzucam do jednego worka, to jest wszystko jedna wspólna odpowiedzialność, to jest aksjomat i z punktu widzenia tego aksjomatu próbuję opisać świat. Po prostu przypisując wszystko, czego nie rozumiem, do jednej jednostki, którą również, jak rozumiem, ze względu na ewolucyjne przystosowania, które studiując psychologię poznawczą możemy zrozumieć, że cechy społeczne były bardzo ważne dla nas, dla przetrwania najprawdopodobniej i dlatego też takie myślenie społeczne jest dla nas uprzywilejowane, że tak powiem, że to
znacznie łatwiej nam zrozumieć i dlatego w naturalny sposób mamy tendencję do uosabiania i dlatego ten Bóg, ta przyczyna wszystkiego, tak naprawdę jest uosobiona. Z takiej tendencji to wynika i stąd wynika ta osoba, a dopiero potem przez wszystkie kulturowe przemiany zaczęliśmy postrzegać Boga jak nie wiadomo co. Tak? I tak, zrozumieliśmy już, że tak naprawdę należy to rozumieć jak aksjomat i wydaje mi się, że jeżeli z tej perspektywy patrzymy, że to jest tak naprawdę aksjomat, punkt wyjścia do opisania całego świata, to chyba nic dziwnego, że okazuje się, że ten Bóg jest niesamowicie okrutny, ponieważ jeżeli patrzymy z punktu widzenia naszego interesu, że chcemy cały czas, żeby wychodziło tak jak myślimy, że jesteśmy strasznymi ignorantami, co również jest uzasadnione psychologicznie, to wydaje nam się, że życie jest jakieś straszne w ogóle, że ten Bóg staje się bardzo okrutnym z tego względu, że nasze poczucie jest właśnie takie, że życie jest niesprawiedliwe i tak dalej. I stąd to okrucieństwo. I dlaczego w ogóle to akceptować, takie okrucieństwo? No widzicie, teraz mamy takie anarchistyczne, powiedzmy, buntownicze nastawienia, ale nie oszukujmy się, jeżeli mamy po prostu władcę, który ma nad nami niesamowitą przewagę, słyszy wszystkie nasze myśli, widzi wszystko, co robimy, może zrobić wszystko, co tylko zechce. No tutaj należy dodać, że mieści się w ramach praw natury, które stworzył, ale to nie jest jeszcze ten poziom abstrakcji, co wtedy. Sami rozumiecie, trzeba tak jakby stawiać każdej epoce poprzeczkę na takiej, na jakiej może rzeczy zrozumieć, prawda? Mimo wszystko kultura się rozwija i teraz patrzymy rzeczy znacznie bardziej abstrakcyjnie niż wtedy. Ale wracając do tego, jeżeli mamy takiego władcę, który może zrobić z nami dosłownie wszystko, mamy dwie możliwości. Albo zaakceptować to i działać wedle reguł, które nakłada na nas, albo stosować wyparcie. Udawać, że jest się niesamowitym i po prostu udawać, że nic się nie dzieje i po prostu wszystko wypierać i to nie jest mądre. Znacznie mądrzej jest akceptować to, że świat jest taki, jaki jest, że czasami jest nieprzyjemny i zastanowić się, co z tym zrobić. Zastanowić się, co z tym zrobić i prorocy właśnie to robili. Prorocy przychodzili właśnie z wiadomością, że nasza sytuacja w świecie może nie jest za dobra, że być może cierpienie jest nieodłączną częścią istnienia, ale jeżeli przestrzegamy pewnych reguł, to minimalizujemy ryzyko na to, że napytamy sobie biedy. I w tym momencie wchodzi 10 przykazań na przykład i dalsze inne proroctwa i w końcu przychodzi Jezus z dobrą nowiną, która potem jest kontynuowana również w islamie. Dobra nowina, która brzmi: Bóg jest miłosierny i wybacza bardzo chętnie. I dopiero w tym momencie możemy zrozumieć, czym jest boskie miłosierdzie. Ono polega na tym, że Bóg jest okrutny i ma bardzo ścisłe prawa, które rządzą tym światem. Jeżeli ich nie przestrzegamy, to spotyka nas za to kara. Co więcej, jak Koran bardzo dobrze opisuje, w momencie, jeżeli człowiek jest niegodziwy i próbuje oszukiwać i próbuje działać tak, jak on chce, że próbuje zmieniać reguły gry, to Bóg go za to karze. Że Bóg tak naprawdę pogłębia jego ignoranckie spojrzenie na świat, pogłębia jego zadufanie w sobie, żeby szkodził sobie jeszcze bardziej. I to czyni Boga jeszcze bardziej okrutnym. Ale z drugiej strony, żeby skompensować to okrucieństwo, jest jedna furtka.
Pułapka uosobienia polega na tym, że jest jedna podstawowa rzecz, która różni człowieka od Boga. Że Bóg w odróżnieniu od człowieka nie jest zapalczywy. Że człowiek będzie się mścił tak długo, aż po prostu uzyska zaspokojenie swojej krzywdy, co często nigdy nie następuje, jeżeli możemy spojrzeć na historię, że cały czas po prostu jedni widzą tylko i wyłącznie krzywdy, które im wyrządzono, a zatem cały czas po prostu mają powód do zemsty. Miłosierdzie boskie polega na tym, że w momencie, że tak jak tylko człowiek zrozumie swój błąd, zrozumie to, że działa po prostu źle, że po prostu działa nieadekwatnie do swojej pozycji. Nie chce zaakceptować tego, że światem rządzą pewne prawa. Jak tylko zrozumie, że działał źle i zmieni swoje nastawienie, to w tym momencie Bóg już przywraca swoją łaskę. I na tym polega boskie miłosierdzie. Na tym, że tak naprawdę to nie jest jakiś wielki rachunek, na którym rośnie po prostu lista złych uczynków, za które musimy być ukarani i one są rozkładane w czasie. Nie. W momencie, w którym zmienia się nasze nastawienie, w tym momencie wraca łaska. I to również tak jakby możemy zrozumieć znacznie szerzej z dzisiejszego punktu widzenia, że po prostu kluczowe dla naszego życia jest nastawienie do życia. Jak ja to zauważam często w sposoby bardzo daleko wychodzące poza racjonalne, mechanistyczne wyjaśnienie świata. A zatem Bóg jest okrutny, ale wybacza i na pewno nie jest frajerem, jak to często by wynikało z chrześcijańskiej narracji, co właśnie chciałem Wam przedstawić. I liczę Wam, żebyście dochodzili do tego, jakie jest Wasze miejsce w tym świecie, jak należy się w związku z tym zachowywać i przede wszystkim pokory, bo o tą pokorę i wdzięczność się w tym wszystkim rozchodzi, że ona jest źródłem łaski Bożej i tego, żebyśmy mogli żyć szczęśliwie. I to jest właśnie ta dobra nowina, o której chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Pokój Wam.